Wstęp do tego filmu mógłby zaczynać się znanymi wszystkim słowami: za górami, za lasami. Znajdowało się w tym przypadku Międzygórze, a jest to niewielka wioska znajdująca się u podnóża Śnieżnika, nazywana Małą Szwajcarią lub Perłą Sudetów. Mawia się, że kto choć raz odwiedzi Międzygórze, to na pewno tutaj wróci. Bowiem miejsce to zachwyca wyjątkową architekturą w stylu alpejskim, zapierającymi dech widokami oraz niepowtarzalnym mikroklimatem. Pierwsza osada powstała tutaj w XVII wieku, a założyli ją drwale oraz węglarze. Przez długi okres wioska była zapomnianą i stan ten utrzymywał się aż do 1840 roku, kiedy to wszystko się zmieniło. Bowiem zawitała tutaj księżna Marianna Orańska, o której opowiadam w innym filmie. I to właśnie dzięki niej zapomniana wioska przerodziła się w atrakcyjną miejscowość letniskową. Księżna zainicjowała stworzenie pierwszych domów gościnnych, których misterne zdobienia możemy podziwiać do dnia dzisiejszego. Chciałabym, żebyście udali się dzisiaj wraz ze mną na spacer po Międzygórzu. Jego celem będzie szczyt Igliczna, jednak zanim tam dotrę, po drodze mam sporo wyjątkowych przystanków. Na początek zatrzymamy się przy najbardziej znanych budynkach, a pierwszy z nich jest kojarzony chyba ze wszystkich zdjęć i pocztówek. Kawałek dalej znajduje się kolejny, bardzo ciekawy budynek, początkowo wzniesiony jako stajnia w 1740 roku. Następnie na polecenie Marianny Orańskiej został rozbudowany i stał się pierwszym w Międzygórzu obiektem gościnnym. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się dwa kościoły. Pierwszy, drewniany, z XVIII wieku. Budowla w ciągu lat uległa niewielkim zmianom, dlatego stanowi ciekawy element architektoniczny. Drugi, kościół dawniej ewangelicki, dziś katolicki, wybudowany z kamienia, znajdujący się na wzniesieniu, do którego prowadzi szereg schodów. A tuż obok znajduje się ukryta między zaroślami wąska uliczka prowadząca do wyjątkowego miejsca, które z uwagi na swoją przeszłość należy do najbardziej znanych punktów. Dziś kojarzony jako ośrodek wypoczynkowy Sabat, niestety niefunkcjonujący już, dawniej jednak była to okazała jak na tamte czasy modrzewiowa willa samej Marianny Orańskiej. Powoli kieruje się w stronę wodospadu Wilczki, który leży na terytorium rezerwatu i jest drugim co do wielkości wodospadem w całych Sudetach. Spada 27-metrową kaskadą do Wielkiego Kotła. Znajduje się tutaj żeliwny mostek wybudowany na polecenie księżnej Marianny, która była zauroczona tym wodospadem i tak naprawdę wcale jej się nie dziwię. A dla osób, które lubią dłuższe spacery, polecam również udać się na taras widokowy tuż za hotelem i restauracją o nazwie Dom nad Wodospadem, skąd schodząc schodami dotrzemy do niesamowitego wąwozu, który przypomina bajkową scenerię. Po spędzeniu tutaj dłuższej chwili czeka mnie spore podejście, składające się, mam wrażenie, z niezliczonej ilości schodów, które muszę pokonać, ponieważ planuję teraz dotrzeć do specyficznej, ale i moim zdaniem wyjątkowej atrakcji, jaką jest Ogród Bajek.
Położony jest głęboko w lesie. Można nawet odnieść wrażenie, jakby był ukryty. Jest oddalony od wszystkich zabudowań i na pierwszy rzut oka przypomina mi nieco zaczarowany ogród. Niektórzy turyści odbierają go jako kiczowaty, dla mnie jednak posiada jakiś trudny do zdefiniowania urok. Założony dawno temu przez Izydora Kristena, który to myślał, że zawdzięcza życie duchowi gór. W związku z tym, z potrzeby odwdzięczenia się, zaczął gromadzić korzenie oraz drewniane elementy, by następnie z nich rzeźbić. I tak stworzył świat, który czaruje do dziś. Po wyjściu z ogrodu wchodzę od razu na żółty szlak, który jest jednocześnie drogą świętego Jakuba i zmierzam do mojego punktu docelowego, jakim jest Góra Igliczna. Na szczycie możemy odwiedzić znajdujące się tutaj sanktuarium lub ogrzać się przy kubku gorącej herbaty w prywatnym schronisku. Na mnie jednak największe wrażenie robi otaczający widok i chmury pokrywające szczyty gór. Chwilę tutaj odpoczywam i ze względu na wczesną godzinę postanawiam wybrać zielony szlak za sanktuarium, który posiada dość strome, ale przyjemne zejście, a co ciekawe prowadzi prosto na zaporę wodną. Jest to atrakcja, którą moim zdaniem warto odwiedzić, ponieważ pozwala nam na spacer metalową kładką zawieszoną na wysokości 30 metrów i po raz kolejny daje nam możliwość podziwiania widoków tego niesamowitego miejsca. Wracając do hotelu, mijam jeszcze jeden niesłychanie ciekawy i przepełniony historią budynek. Dziś jest to dom wypoczynkowy Gigant, z zewnątrz wyglądający już na opuszczony, jednak co ciekawe nadal istnieje możliwość rezerwacji noclegu. A sam budynek pochodzi z 1882 roku, a jego istnienie zawdzięczamy doktorowi Janiszowi, który współpracował przy zakładaniu uzdrowiska w Sokołowsku. Postanowił on tutaj stworzyć ośrodek konkurencyjny, który zajmował się leczeniem płuc. Uzdrowisko cieszyło się ogromną popularnością, a jego budowa przekształciła Międzygórze w jeden z najbardziej ekskluzywnych kurortów w przedwojennych Niemczech. Po wojnie natomiast budynek już jako dom wypoczynkowy Gigant uważany był za największy dom wczasowy w Polsce. Powoli zbliżam się do mojego hotelu, co oznacza, że spacer dobiega końca. Dlatego też nadszedł czas na podsumowanie losów tego miejsca. Bowiem lata świetności Międzygórza to okres międzywojenny. To właśnie wtedy miejscowość ta była liderem tzw. Funduszu Czasów Pracowniczych. Istniało wtedy aż 10 hoteli oraz gospod, 15 pensjonatów i jedno bardzo duże uzdrowisko. Ponadto funkcjonowała skocznia narciarska, tory saneczkowe i basen. Jednak pierwszy kryzys przyniosła wojna, a następnie lata 90., które już doprowadziły do obumarcia turystyki. Co jest niestety zauważalne dzisiaj, przechadzając się uliczkami. Część obiektów owszem jest wyremontowana, jednak przed Międzygórzem jeszcze długa droga do odzyskania swojej dawnej świetności. Ale żeby to się mogło wydarzyć, uważam, że Międzygórze potrzebuje zdecydowanie większej ilości turystów, dlatego zapraszam Was do odkrycia tego niesamowitego miejsca.